Crime Story Short. Strefa zbrodni. W upalną noc 15 sierpnia 1982 roku w chicagowskim parku Washington rozległy się strzały. Marilyn Green i Jerry Hillard zostali brutalnie zamordowani. Wkrótce potem Anthony Porter, młody mężczyzna z okolicy, został aresztowany i oskarżony o podwójne morderstwo. Proces, który nastąpił, wydawał się prosty, oparty na zeznaniach świadków, a Porter został skazany na karę śmierci. Jednak to, co wydawało się jednoznacznym przypadkiem, wkrótce okazało się skomplikowaną siecią błędów sądowych, fałszywych zeznań i ukrytych dowodów. 17 lat później, tuż przed egzekucją, sprawa Portera została ponownie otwarta dzięki grupie studentów dziennikarstwa z Northwestern University. Ich śledztwo ujawniło prawdę, która zszokowała wszystkich. Anthony Porter był niewinny. Ta niezwykła historia nie tylko ukazuje niesprawiedliwość systemu prawnego, ale także dowodzi, że prawda potrafi wyjść na jaw nawet w najbardziej niespodziewanych okolicznościach. Marilyn Green i Jerry Hillard byli młodą, pełną życia parą, której miłość kwitła w sercu Chicago. Marilyn, mająca zaledwie 19 lat, była młodą kobietą z wielkimi marzeniami i jeszcze większym sercem. Urodziła się i wychowała w południowej części Chicago, gdzie dorastała w ciepłej, kochającej rodzinie. Jej bliscy opisywali ją jako pełną energii i zapału. Marilyn marzyła o karierze w pielęgniarstwie. Chciała poświęcić swoje życie pomaganiu ludziom i wnosić trochę światła w życie tych, którzy najbardziej tego potrzebowali. Jerry Hillard, również 19-letni, miał podobnie inspirujące marzenia. Był młodym człowiekiem, pełnym pasji do sportu, zwłaszcza koszykówki, którą traktował nie tylko jako hobby, ale także jako przepustkę do lepszego życia. Wychowywał się w tej samej dzielnicy co Marilyn, w społeczności, która choć zmagała się z wieloma problemami, była pełna solidarności i wzajemnego wsparcia. Jerry marzył o stypendium sportowym, które mogłoby zapewnić mu miejsce na uniwersytecie i pozwolić na rozwijanie swoich sportowych umiejętności na wyższym poziomie. Marilyn i Jerry poznali się w szkole średniej. Szybko stali się nierozłączni. Marilyn z jej żywiołowym charakterem i Jerry z jego zaraźliwym entuzjazmem tworzyli parę, która przyciągała uwagę i budziła sympatię. Często spędzali czas razem, spacerując po parkach, rozmawiając o swoich planach i wspierając się nawzajem w dążeniu do celów. Mieszkali w sąsiednich dzielnicach. Wieczory spędzali na rozmowach o przyszłości, marzeniach i planach, które mieli nadzieję zrealizować. W upalną noc 15 sierpnia 1982 roku Marilyn i Jerry postanowili spędzić czas w Washington Park, popularnym miejscu spotkań młodych ludzi z okolicy. To miał być zwyczajny wieczór, pełen rozmów i śmiechu, jak wiele innych, które spędzali razem. Po spotkaniu ze znajomymi para postanowiła zatrzymać się przy basenie w parku, by cieszyć się letnim wieczorem. Nie mogli przewidzieć, że ten wieczór zakończy się w tragiczny sposób. Tuż przed północą, gdy park zaczynał pustoszeć, Marilyn i Jerry zostali brutalnie zaatakowani. Strzały rozbrzmiały w ciemnościach, przerywając spokojny wieczór. Anthony Porter, pochodzący z południowej strony Chicago, urodził się i dorastał w trudnych warunkach, które były typowe dla tej dzielnicy w latach 70. i 80. Jego życie nie było łatwe, naznaczone ubóstwem, przestępczością i ograniczonymi możliwościami. Mimo tych przeciwności Porter był znany w swojej społeczności. Porter uczęszczał do szkoły średniej w Chicago, ale jak wielu innych młodych ludzi z jego okolicy miał trudności z ukończeniem edukacji. Wciągnęły go realia ulicznego życia, gdzie nie zawsze podejmował właściwe decyzje, przez co często miał do czynienia z policją i był znany lokalnym władzom. Mimo tych problemów Porter próbował odnaleźć swoje miejsce w społeczności i często angażował się w drobne prace, by zarobić na życie. W chwili zbrodni przy basenie w Washington Park Porter miał 27 lat.
W dniu morderstwa Marilyn Green i Jerry'ego Hillarda Porter przebywał w okolicy, co nie było niczym niezwykłym, biorąc pod uwagę, że był mieszkańcem tej części miasta. Wieczorem 15 sierpnia 1982 roku, kiedy doszło do tragicznej zbrodni, Porter nie miał alibi na czas zdarzenia. Jego obecność w okolicy oraz wcześniejsze problemy z prawem sprawiły, że stał się łatwym celem dla policji, która była pod presją, aby szybko rozwiązać sprawę. Choć Porter twierdził, że nie miał nic wspólnego z morderstwami, jego przeszłość i brak jasnych dowodów na jego niewinność sprawiły, że śledczy skoncentrowali swoje podejrzenia właśnie na nim. Morderstwa Marilyn Green i Jerry'ego Hillarda były szokiem dla społeczności, a presja na znalezienie sprawcy była ogromna. Porter, będący w złym miejscu o złym czasie, został wciągnięty w wir podejrzeń i oskarżeń. Jego życie, już wcześniej trudne, stało się jeszcze bardziej skomplikowane, gdy został aresztowany i oskarżony o podwójne morderstwo. Upalny dzień 15 sierpnia 1982 roku w Chicago zapowiadał się jak każdy inny dzień w środku lata. Wieczorem, gdy słońce zaczęło zachodzić, mieszkańcy okolicy Washington Park szukali ochłody i odprężenia po gorącym dniu. Basen w parku, popularne miejsce spotkań młodych ludzi, tętnił życiem. To właśnie tam Marilyn i Jerry postanowili spędzić czas, ciesząc się letnim wieczorem. W miarę jak zmierzch przechodził w noc, park zaczynał pustoszeć. Marilyn i Jerry, czując, że noc jest jeszcze młoda, postanowili zostać troszkę dłużej. W pewnym momencie, kiedy park był już niemal pusty, ciszę przerwały strzały z pistoletu. Strach i przerażenie rozlały się po okolicy. Ludzie, którzy byli jeszcze w parku, zaczęli w panice uciekać, szukając schronienia. Odgłosy strzałów przyciągnęły także uwagę policji, która szybko pojawiła się na miejscu zbrodni. Ciała Marilyn i Jerry'ego znaleziono niedaleko basenu, leżące obok siebie. Śledczy zaczęli przeszukiwać teren, szukając jakichkolwiek śladów lub wskazówek, które mogłyby pomóc w złapaniu sprawcy. Tego samego wieczoru niedaleko miejsca zbrodni znajdował się Antony Porter. Świadkowie, będący pod presją wydarzeń, wskazali Portera jako osobę, która mogła być zamieszana w zbrodnię. Morderstwo Marilyn Green i Jerry'ego Hillarda wstrząsnęło całą społecznością Chicago. Ich tragiczna śmierć stała się początkiem długiej i bolesnej drogi do sprawiedliwości, w której wiele kwestii dotyczących tego straszliwego wieczoru pozostawało niewyjaśnionych przez lata. Śledztwo w sprawie morderstwa Marilyn i Jerry'ego rozpoczęło się natychmiast po odnalezieniu zwłok. Marilyn i Jerry zostali trafieni kilkukrotnie, co sugerowało, że sprawca działał z zimną krwią i premedytacją. Policja rozpoczęła szeroko zakrojone śledztwo, próbując zebrać jak najwięcej dowodów i świadków, którzy mogli widzieć cokolwiek podejrzanego tamtej nocy. Świadkowie, którzy byli w parku, opisali sceny chaosu i paniki, a niektórzy twierdzili, że widzieli mężczyznę uciekającego z miejsca zbrodni. Opis ten, choć niepełny, wskazywał na młodego mężczyznę o ciemnej karnacji. Jednym z kluczowych świadków była kobieta, która twierdziła, że widziała Antonego Portera w pobliżu miejsca zbrodni tuż przed i po oddaniu strzałów. Porter, mający już wcześniej problemy z prawem, szybko stał się głównym podejrzanym. Policja pod presją szybkiego rozwiązania sprawy i mając na uwadze jego przeszłość kryminalną, skoncentrowała swoje wysiłki na nim. Zeznania świadków były niejednoznaczne, ale kilka osób wskazało na Portera jako osobę widzianą w pobliżu miejsca zbrodni. Śledczy przeszukali jego mieszkanie, ale nie znaleźli bezpośrednich dowodów łączących go z morderstwami. Mimo to, ze względu na presję, aby szybko znaleźć sprawcę, Porter został aresztowany i oskarżony o podwójne morderstwo. Proces Antonego Portera rozpoczął się szybko, a zeznania świadków były kluczowym elementem oskarżenia. Podczas procesu świadkowie, którzy twierdzili, że widzieli Portera w pobliżu miejsca zbrodni, podtrzymali swoje wcześniejsze zeznania, choć niektóre z nich były później kwestionowane.
Porter utrzymywał swoją niewinność, ale jego przeszłość oraz brak alibi sprawiły, że ława przysięgłych uznała go za winnego. Antony Porter został skazany na karę śmierci i trafił do celi śmierci, gdzie spędził kolejne 17 lat. Dopiero lata później, dzięki nowym dowodom i ponownemu śledztwu przeprowadzonemu przez studentów dziennikarstwa z Northwestern University, prawda zaczęła wychodzić na jaw. W 1998 roku, na kilka miesięcy przed planowaną egzekucją Antoniego Portera, profesor David Protes postanowił przyjrzeć się bliżej jego sprawie. Protes, znany ze swojego zaangażowania w badanie możliwych błędów sądowych, zainspirował swoich studentów do zbadania okoliczności skazania Portera. Grupa studentów pełna energii i zapału zanurzyła się w akta sprawy. Przeglądali setki stron dokumentów sądowych, raportów policyjnych i zeznań świadków, starając się zrozumieć, co doprowadziło do skazania Portera. Szybko odkryli liczne nieścisłości i sprzeczności w zeznaniach świadków, które budziły wątpliwości co do jego winy. Jednym z pierwszych kroków było ponowne przeprowadzenie wywiadów ze świadkami. Studenci odwiedzili domy ludzi, którzy zeznawali przeciwko Porterowi, pytając ich o szczegóły i okoliczności tamtej nocy. W miarę jak rozmowy postępowały, udało im się przekonać kilku świadków do wycofania swoich zeznań. Świadkowie przyznali, że byli pod presją policji, a ich zeznania były wymuszone lub nieprawdziwe. William Taylor, jeden z kluczowych świadków oskarżenia, wyznał, że w rzeczywistości nie widział Portera strzelającego do ofiar, ale czuł się zmuszony do składania fałszywych zeznań z powodu presji ze strony policji. Jednak prawdziwy przełom nastąpił, gdy studenci natknęli się na trop Alstrego Simona. Po uzyskaniu wskazówek, że Simon może być prawdziwym mordercą, postanowili go odnaleźć i skonfrontować z zarzutami. Z pomocą prywatnego detektywa studenci dotarli do Simona i przeprowadzili z nim rozmowę, którą nagrali na wideo. Podczas nagranej rozmowy Simon przyznał się do morderstwa Marilyn i Jerego. Jego zeznania były zgodne z nowymi dowodami, które studenci zebrali w trakcie swojego śledztwa. Z nagraniem w ręku studenci i profesor Protes zwrócili się do władz, przedstawiając nowe dowody i domagając się ponownego rozpatrzenia sprawy Portera. Po analizie nowych informacji sąd uznał, że dowody przeciwko Porterowi były niewystarczające i ostatecznie uniewinnił go, uwalniając z celi śmierci po 17 latach niesłusznego więzienia. Śledztwo przeprowadzone przez studentów dziennikarstwa było nie tylko triumfem determinacji i prawdy, ale także dowodem na to, jak ważna jest niezależna i dogłębna analiza w dążeniu do sprawiedliwości. Dzięki ich wysiłkom Antony Porter odzyskał wolność, a system prawny został zmuszony do przyjrzenia się własnym błędom. Po uwolnieniu w lutym 1999 roku, po spędzeniu 17 lat w celi śmierci, życie Antonego Portera zmieniło się diametralnie. Choć odzyskał wolność, musiał stawić czoła licznym wyzwaniom, które wiązały się z reintegracją ze społeczeństwem po tak długim okresie odosobnienia. Porter stał się symbolem niesprawiedliwości systemu prawnego, a jego sprawa przyciągnęła uwagę mediów i organizacji zajmujących się prawami człowieka. Po wyjściu z więzienia udzielał wywiadów, w których opowiadał o swojej traumatycznej przeszłości i walce o sprawiedliwość. Jego przypadek stał się jednym z najbardziej znanych przykładów błędnego skazania, co wywołało szeroką debatę na temat kary śmierci i reformy systemu sprawiedliwości. Porter otrzymał pomoc od różnych organizacji i osób prywatnych, które starały się ułatwić mu powrót do normalnego życia. Wsparcie finansowe i emocjonalne pomogło mu w reintegracji, jednak proces adaptacji na wolności nie był łatwy. W 2005 roku Porter złożył pozew przeciwko miastu Chicago, domagając się odszkodowania za niesłuszne skazanie i lata spędzone w więzieniu. W 2012 roku otrzymał $145 000 w ramach ugody.
Choć ta kwota była stosunkowo niewielka w porównaniu do lat straconych w więzieniu, stanowiła pewne zadośćuczynienie za doznane krzywdy. Porter stał się aktywistą na rzecz reformy wymiaru sprawiedliwości. Współpracował z organizacjami, które walczyły o prawa niesłusznie skazanych i działały na rzecz zniesienia kary śmierci. Jego historia była wykorzystywana jako przykład podczas kampanii mających na celu reformę systemu sądownictwa karnego w Stanach Zjednoczonych. Po tym jak Alstree Simon przyznał się do morderstw Marilyn Green i Jerry'ego Hillarda podczas nagranej rozmowy z prywatnym detektywem, jego życie uległo dramatycznym zmianom. W 1999 roku został aresztowany i oskarżony o podwójne morderstwo. Jego sprawa trafiła do sądu, gdzie został skazany na 37 lat więzienia za zbrodnie, do których się przyznał. Jednak historia Simona nie zakończyła się na tym wyroku. W miarę upływu lat pojawiały się coraz większe wątpliwości co do metod, jakimi studenci i prywatny detektyw uzyskali jego przyznanie się do winy. Simon twierdził, że został zmanipulowany i zastraszony, aby przyznać się do morderstw, których nie popełnił. Jego prawnicy argumentowali, że przyznanie się do winy było wynikiem presji i obietnic łagodniejszego traktowania. W 2014 roku biuro prokuratora stanowego w Illinois ponownie przyjrzało się sprawie Alstreego Simona. Po dokładnym przeglądzie dowodów i metod śledczych zastosowanych przez zespół z Northwestern University, prokurator Anita Alvarez doszła do wniosku, że Simon padł ofiarą niesprawiedliwości. Stwierdzono, że metody, jakimi uzyskano jego przyznanie się do winy, były wątpliwe i mogły naruszać jego prawa. W wyniku tego przeglądu w październiku 2014 roku, po 15 latach spędzonych w więzieniu, Simon został uwolniony. Prokurator Alvarez ogłosiła, że wycofuje wszystkie zarzuty przeciwko Simonowi, uznając, że jego przyznanie się do winy było niewiarygodne i nie ma wystarczających dowodów na jego winę. Jego uwolnienie podważyło również metody pracy zespołu z Northwestern University, co wywołało szeroką debatę na temat etyki i odpowiedzialności w dziennikarstwie śledczym. Profesor David Protes i jego zespół stanęli w obliczu krytyki, a ich metody zostały poddane dokładnej analizie. Sprawa Simona stała się przykładem skomplikowanej i wielowymiarowej walki o sprawiedliwość, która pokazuje, że w dążeniu do ujawnienia prawdy ważne jest przestrzeganie najwyższych standardów etycznych. Ostatecznie, mimo uwolnienia Simona, tożsamość prawdziwego mordercy Marilyn Green i Jerry'ego Hillarda pozostaje niepewna. Z biegiem lat sprawa Portera i Simona stała się symbolem problemów i wyzwań związanych z systemem sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych. W 2011 roku stan Illinois całkowicie zniósł karę śmierci. To już wszystko w tym odcinku. Gorąco zachęcam do subskrybowania kanału i zostawiania komentarzy. Bardzo dziękuję. Crime Story Short. Strefa zbrodni. W sercu spokojnego miasteczka Clemons w Karolinie Północnej stał dom, który budził lęk w sercach mieszkańców. Jego zaniedbana fasada była tylko zapowiedzią przerażających tajemnic kryjących się wewnątrz. Ten dom należał do człowieka, którego istnienie stało się synonimem czystego zła. Pazuzu Algarada. Wejście do jego królestwa było jak przejście do innego świata, świata chaosu i ciemności. Wnętrze domu tonęło w brudzie i rozkładzie. Ściany zostały pokryte satanistycznymi symbolami i demonicznymi rysunkami. Fetor śmieci i rozkładu unosił się w powietrzu, mieszając się z zapachem spalonych świec i kadzideł używanych podczas mrocznych rytuałów. Do swojego demonicznego domu Pazuzu przyciągał podobnych sobie, zagubionych i wykluczonych, którzy szukali miejsca w jego piekielnym królestwie.
Historia Pazuzu Algarada, człowieka, który przyjął imię starożytnego demona, to mroczna opowieść o szaleństwie, zbrodni i upadku człowieka, który pozwolił, by jego duszą zawładnęły najciemniejsze siły. John Alexander Lawson urodził się 12 sierpnia 1978 roku. Wychowywał się w domu, gdzie napięcia rodzinne były na porządku dziennym. Relacje między jego rodzicami były burzliwe, co miało ogromny wpływ na młodego Johna. Od najmłodszych lat był świadkiem kłótni i sporów, co sprawiło, że często czuł się zagubiony i osamotniony. W szkole John również nie miał łatwego życia. Był introwertykiem. Często trzymał się na uboczu, co sprawiło, że rówieśnicy go unikali. Zamiast bawić się z innymi dziećmi, wolał spędzać czas sam, czytając książki i oddając się swojej wyobraźni. Już jako dziecko fascynował się mrocznymi tematami, okultyzmem, demonologią i mitologią. Jego pokój wypełniały książki o duchach, demonach i rytuałach, które czytał z zapartym tchem. W miarę jak dorastał, jego zainteresowania stawały się coraz bardziej obsesyjne. John zaczął eksperymentować z wyglądem, nosząc ciemne ubrania, farbując włosy na czarno i malując oczy. Jego zachowanie stawało się coraz bardziej ekscentryczne, co dodatkowo alienowało go od rówieśników. W szkole był obiektem drwin i szykan, co pogłębiało jego poczucie wyobcowania. Mimo prób rodziców, aby pomóc mu odnaleźć się w społeczności, John coraz bardziej zagłębiał się w swój własny świat. Szukał w nim ucieczki od rzeczywistości, która wydawała mu się wroga i niezrozumiała. Z biegiem lat jego fascynacja okultyzmem przerodziła się w coś więcej niż tylko hobby. Zaczynał przejawiać zachowania, które były niepokojące nawet dla tych, którzy wcześniej tolerowali jego ekscentryczność. W wieku 20 kilku lat John Alexander Lawson całkowicie zmienił swoje życie. Przyjął imię Pazuzu Algarad na cześć demona z mitologii mezopotamskiej. Jego nowa tożsamość stała się ucieczką od przeszłości, którą pragnął zapomnieć. Zamieszkał w domu, który stał się miejscem mrocznych rytuałów i spotkań z ludźmi, którzy podobnie jak on czuli się wykluczeni przez społeczeństwo. Miasteczko Clemons, które kiedyś było tłem jego trudnego dzieciństwa, stało się teraz scenerią dla jego przerażającej metamorfozy. W miarę jak jego życie coraz bardziej przypominało mroczny koszmar, Pazuzu Algarad stał się postacią, której bali się wszyscy mieszkańcy Clemons. Jego przerażające zachowanie i otwarte manifestowanie fascynacji złem były tylko wstępem do jeszcze bardziej mrocznych wydarzeń, które miały wkrótce wstrząsnąć społecznością. John Alexander Lawson zmienił swoje imię na Pazuzu Algarad z powodów głęboko zakorzenionych w jego fascynacji okultyzmem i demonologią. Pazuzu to imię starożytnego demona wiatru i suszy, z mitologii mezopotamskiej, znanego głównie z literatury babilońskiej i asyryjskiej. W wierzeniach starożytnych ludów Mezopotamii Pazuzu był królem demonów wiatru, który sprowadzał plagi, suszę i głód. Był także znany jako duch, który przynosił choroby, szczególnie dzieciom i matkom. Paradoksalnie, choć uważany za złego demona, Pazuzu czasem był wzywany, by odpędzić inne, jeszcze gorsze demony. John przyjął to imię, ponieważ utożsamiał się z postacią, która była jednocześnie przerażająca i pełna mocy. Zmiana imienia była dla niego symbolicznym odcięciem się od przeszłości i rodziny oraz przyjęciem nowej tożsamości, w której mógł realizować swoje mroczne fantazje. Dla Lawsona imię Pazuzu reprezentowało jego wewnętrzne przemiany i pragnienie wywoływania strachu i szoku u innych. Jako Pazuzu Algarad John stał się jeszcze bardziej ekstrawagancki w swoich praktykach, które obejmowały mroczne rytuały, okultystyczne ceremonie i zbieranie wokół siebie ludzi, którzy podzielali jego zainteresowania lub byli zagubieni i szukali przynależności. Pazuzu Algarad odziedziczył dom w Clemons w Karolinie Północnej po swojej matce. Dom ten, z zewnątrz zwyczajny i niewyróżniający się, stał się miejscem, gdzie Pazuzu realizował swoje mroczne i ekscentryczne pasje. Ten dom wkrótce stał się epicentrum chaosu i zła.
Wnętrze było w stanie całkowitego zaniedbania i degradacji. Ściany były pokryte satanistycznymi symbolami i demonicznymi rysunkami, które Pazuzu malował sam lub z pomocą swoich wyznawców. Brud, śmieci i odchody zwierząt były wszechobecne, tworząc atmosferę nieustannego rozkładu i zaniedbania. W domu odbywały się mroczne rytuały, które przyciągały ludzi z marginesu społecznego, szukających miejsca, gdzie mogliby być zaakceptowani i należeć do czegoś większego. Pazuzu Algarad ze swoją przerażającą prezencją i charyzmą stał się nieformalnym liderem tej grupy. Organizował okultystyczne ceremonie, które często obejmowały spożywanie narkotyków i alkoholu, a także różne formy przemocy. Miejsce to zyskało złą sławę wśród sąsiadów, którzy zgłaszali policji dziwne odgłosy, krzyki i podejrzane zachowania dochodzące z posesji. John Wetzler zaginął w 2009 roku. John był znany w społeczności jako spokojny człowiek, który starał się ułożyć swoje życie po kilku trudnych latach. Jednak w wyniku złych wyborów życiowych i problemów osobistych trafił na margines społeczeństwa. Trafił także do domu Pazuzu, szukając schronienia i być może poczucia przynależności. Niestety stał się ofiarą szaleństwa i przemocy, które zdominowały życie Pazuzu. Tommy Welk również był osobą z marginesu społecznego, która w jakiś sposób znalazła się w orbicie wpływów Pazuzu. Jego zniknięcie było kolejnym elementem tragicznej układanki, która w końcu doprowadziła do odkrycia morderstw. Pazuzu wraz ze swoją partnerką Amber Birch brutalnie zamordowali obu mężczyzn. John został zastrzelony, a jego ciało zakopano na posesji. Podobny los spotkał Tommy'ego, którego również zastrzelono i pochowano na terenie domu. Motywy Pazuzu były mieszanką szaleństwa, mrocznych wierzeń i potrzeby kontrolowania tych, którzy znaleźli się w jego otoczeniu. Wszystko wskazuje na to, że zabójstwa te były również wynikiem mrocznych rytuałów, które Pazuzu organizował w domu. Amber Birch, jego partnerka, była jego wspólniczką w tych makabrycznych czynach. Podobnie jak Pazuzu była głęboko zaangażowana w mroczne rytuały i przemoc, która miała miejsce w domu. Jej udział w zabójstwach pokazał, jak silny wpływ Pazuzu miał na ludzi w swoim otoczeniu. W 2014 roku lokalna społeczność w Clemons była coraz bardziej zaniepokojona domem Pazuzu, który stał się centrum dziwnych i niepokojących aktywności. Sąsiedzi wielokrotnie zgłaszali policji hałasy, krzyki i podejrzane zachowania dochodzące z domu. Jednak brak konkretnych dowodów sprawiał, że policja nie mogła podjąć bardziej zdecydowanych działań. Przełom nastąpił, gdy jedna z osób blisko związanych z Pazuzu postanowiła przekazać informacje na temat tego, co naprawdę działo się w jego domu. Amber Birch, partnerka Pazuzu, oraz Crystal Matlock, inna osoba zamieszana w sprawę, zaczęły mówić o makabrycznych szczegółach wydarzeń, które miały miejsce na posesji. Te zeznania były kluczowe, ponieważ dostarczyły policji konkretne informacje na temat zbrodni. Pod wpływem tych zeznań oraz innych dowodów, które zaczęły się pojawiać, policja uzyskała nakaz przeszukania domu Pazuzu Algarada. Przeszukanie odbyło się 5 października 2014 roku. Funkcjonariusze, którzy weszli na posesję, byli przygotowani na najgorsze, jednak to, co odkryli, przerosło ich najśmielsze obawy. Dom Pazuzu był pełen śmieci, odpadów i brudu. W całym domu na ścianach widać było graffiti o okultystycznej tematyce, w tym pentagramy, odwrócone krzyże i różne symbole związane z demonologią. Fetor w domu był przytłaczający. Zapach gnijących śmieci, odchodów zwierząt i rozkładającego się mięsa unosił się w powietrzu, tworząc duszną i nieprzyjemną atmosferę. Wszędzie walały się resztki jedzenia, rozlane płyny i masa śmieci. Kuchnia była pełna nieumytych naczyń i resztek jedzenia. Łazienki były nieużywane i zaniedbane. Mieszkańcy domu i ich goście żyli w warunkach skrajnego zaniedbania. Policja znalazła wiele dowodów na to, że w domu odbywały się mroczne rytuały. Świece, kadzidła, rytualne narzędzia i księgi o okultyzmie były rozrzucone po całym domu.
Znaleziono także różne przedmioty używane podczas ceremonii, takie jak czaszki zwierząt, kości i inne artefakty. Najbardziej przerażające odkrycia miały miejsce na posesji wokół domu. W ogrodzie, po dokładnym przeszukaniu terenu, policja odkryła zakopane ciała 2 mężczyzn. Obie ofiary były zaginione od lat, a ich zaginięcie było zgłaszane wcześniej, jednak do tego momentu brakowało dowodów łączących te przypadki z Pazuzu. Znalezienie ciał było jednoznacznym dowodem na to, że w domu Pazuzu doszło do makabrycznej zbrodni. Pazuzu Algarad oraz Amber Birch i Crystal Matlock zostali aresztowani w październiku 2014 roku. Zarzuty postawione Pazuzu obejmowały morderstwo 1. stopnia, a także współudział w zbrodni. Amber Birch została oskarżona o współudział w morderstwach, a Crystal o pomoc w ukrywaniu ciał. Proces Pazuzu Algarada rozpoczął się w 2015 roku. Sala sądowa była pełna obserwatorów, w tym członków rodzin ofiar, dziennikarzy i mieszkańców Clemons, którzy byli głęboko poruszeni tymi wydarzeniami. Pazuzu z jego przerażającym wyglądem, w tym licznymi tatuażami i modyfikacjami ciała, budził duże emocje wśród obecnych. Miał liczne tatuaże na twarzy, w tym pentagramy, odwrócone krzyże i inne satanistyczne symbole. Jednym z najbardziej charakterystycznych tatuaży była odwrócona gwiazda na czole, która była symbolem jego oddania mrocznym siłom. Reszta ciała była również pokryta tatuażami. Niektóre z nich przedstawiały demoniczne postacie i sceny z piekła, a inne były okultystycznymi symbolami mającymi na celu odstraszanie ludzi i podkreślenie jego przynależności do świata zła. Pazuzu miał usunięte niektóre zęby, aby nadać sobie bardziej przerażający wygląd. Te brakujące zęby sprawiały, że jego uśmiech wyglądał groźnie i demonicznie. Pazuzu poddał się także procedurze rozdzielenia języka, która polega na chirurgicznym przecięciu języka na pół, co daje efekt przypominający język węża. Miał także liczne kolczyki w uszach, nosie i innych częściach ciała. Dodatkowo posiadał implanty pod skórą, które nadawały jego ciału nienaturalne kształty i wzmacniały jego demoniczny wygląd. Podczas procesu prokuratura przedstawiła szczegółowe dowody, w tym zdjęcia z miejsca zbrodni, narzędzia używane do morderstw oraz zeznania świadków, którzy opowiadali o mrocznych rytuałach i brutalnych zachowaniach Pazuzu. Prokuratura starała się wykazać, że Pazuzu działał z premedytacją i bezwzględnością. Obrona próbowała podważyć wiarygodność niektórych świadków oraz przedstawić Pazuzu jako osobę z poważnymi problemami psychicznymi, które mogły wpływać na jego zdolność do rozpoznawania konsekwencji swoich czynów. Adwokaci Pazuzu argumentowali, że jego działania były wynikiem długotrwałych problemów psychicznych i traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa. Jednym z kluczowych momentów procesu były zeznania Amber i Crystal. Amber przyznała się do udziału w morderstwach i opisała szczegółowo, jak doszło do zbrodni. Jej zeznania były wstrząsające i ujawniły brutalność i bezwzględność Pazuzu. Crystal również zeznała, że pomagała ukrywać ciała, co potwierdziło wersję wydarzeń przedstawioną przez prokuraturę. Po kilku tygodniach procesu ława przysięgłych uznała Pazuzu Algarada za winnego morderstwa 1. stopnia i współudziału w zbrodni. Pazuzu został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. 28 października 2015 roku, wkrótce po rozpoczęciu odbywania wyroku, Pazuzu Algarad popełnił samobójstwo w swojej celi, podcinając sobie żyły. Jego śmierć zakończyła mroczny rozdział w historii Clemons, choć jego czyny na zawsze pozostaną w pamięci tych, którzy doświadczyli jego okrucieństwa. To już wszystko w tym odcinku. Gorąco zachęcam do komentowania i subskrybowania kanału. Bardzo dziękuję. Crime Story Short. Strefa zbrodni.
W samym sercu wiktoriańskiego Chicago wznosił się hotel, który na pierwszy rzut oka wydawał się być ostoją luksusu i elegancji. Ten imponujący budynek, należący do tajemniczego Henry'ego Howarda Holmesa, skrywał w swoich murach makabryczną tajemnicę. Podczas gdy zewnętrzna fasada zachęcała niczego nieświadomych gości, jego wewnętrzne korytarze zamieniały się w labirynt śmierci. Dźwiękoszczelne pokoje, tajemne przejścia i ukryte pułapki tworzyły makabryczną scenerię dla zbrodniczych działań Holmesa. Hotel ten, znany później jako Zamek Morderstw, stał się synonimem terroru i makabrycznych zbrodni. Henry Howard Holmes, urodzony jako Herman Webster Mudgett 16 maja 1861 roku w małym miasteczku Gilmarton w stanie New Hampshire, dorastał w czasach dynamicznych zmian w Ameryce. Lata jego dzieciństwa przypadały na okres po wojnie secesyjnej, kiedy kraj przechodził przez okres odbudowy i ekspansji. Był to czas, kiedy przemysł rewolucjonizował gospodarkę, a miasta takie jak Chicago rozwijały się w zawrotnym tempie. Holmes pochodził z zamożnej rodziny, jednak jego dzieciństwo nie było idylliczne. Jego ojciec był surowym człowiekiem, co miało znaczący wpływ na młodego Hermana. Już od najmłodszych lat wykazywał oznaki inteligencji i sprytu, ale również zainteresowanie makabrycznymi aspektami życia. Legenda głosi, że jako dziecko był zmuszany do pracy na farmie i często doświadczał brutalnych metod wychowawczych. Holmes był błyskotliwym uczniem i wcześniej zainteresował się medycyną. W młodości eksperymentował na zwierzętach, co wzbudzało niepokój jego rówieśników. Jego zainteresowanie anatomią i procesami biologicznymi było tak intensywne, że ostatecznie doprowadziło go na studia medyczne na Uniwersytecie Michigan. Podczas studiów Holmes zaczął rozwijać swoje umiejętności manipulacji i oszustwa, wykorzystując ciała zmarłych do wyłudzania pieniędzy od firm ubezpieczeniowych. Po ukończeniu studiów medycznych Holmes podróżował po Stanach Zjednoczonych, zmieniając tożsamość i angażując się w różnorodne oszustwa. Jego spryt, charyzma i brak skrupułów pozwoliły mu unikać odpowiedzialności za swoje czyny przez długi czas. W latach 80. XIX wieku młody i ambitny Herman, już znany jako Henry Howard Holmes, przybył do dynamicznie rozwijającego się Chicago. Miasto przeżywało wtedy okres gwałtownej ekspansji po wielkim pożarze w 1871 roku, co stwarzało liczne możliwości dla przedsiębiorczych jednostek. Holmes, zafascynowany potencjałem tego miejsca, szybko dostrzegł okazję do realizacji swoich mrocznych planów. Początkowo podjął pracę w aptece na rogu 63 ulicy. Jego inteligencja i charyzma szybko zdobyły zaufanie właścicieli, a po ich tajemniczej śmierci Holmes przejął kontrolę nad apteką. Wykorzystując zgromadzone środki i pożyczki, zaczął realizować swoje ambitne plany budowlane. W 1887 roku Holmes nabył działkę po drugiej stronie ulicy od swojej apteki. Na tym miejscu rozpoczął budowę dużego, trzykondygnacyjnego budynku, który miał służyć jako hotel i przestrzeń komercyjna. Projekt budynku był niezwykle skomplikowany, a Holmes często zmieniał wykonawców i projektantów, aby nikt nie znał pełnego planu konstrukcji. Ta strategia pozwoliła mu stworzyć strukturę pełną tajemniczych przejść, ślepych korytarzy, dźwiękoszczelnych pokoi, pułapek i innych makabrycznych urządzeń. Po ukończeniu budowy hotelu w 1891 roku Henry Holmes zaczął realizować swoje przerażające plany. Na parterze budynku znajdowały się sklepy, w tym jego apteka, które przyciągały lokalnych mieszkańców i przyjezdnych. Holmes zaczął wynajmować pokoje na najwyższych piętrach, oferując tanie zakwaterowanie głównie młodym kobietom, które przybywały do Chicago w poszukiwaniu pracy. Goście, którzy meldowali się w hotelu, często znikali bez śladu. Holmes wykorzystywał swoje umiejętności manipulacji, aby zyskać ich zaufanie.
Po przyciągnięciu ofiar do hotelu wykorzystywał skomplikowany system tajemnych przejść, ślepych korytarzy i dźwiękoszczelnych pokoi, aby przeprowadzić swoje makabryczne zbrodnie. Niektóre pokoje były wyposażone w systemy gazowe, które pozwalały mu bezszelestnie uśmiercać ofiary, podczas gdy inne miały ukryte zsypy prowadzące bezpośrednio do piwnicy. W piwnicy Holmes zorganizował laboratorium, krematorium i komory tortur. To tam przeprowadzał eksperymenty na ciałach swoich ofiar, często później sprzedając ich szkielety do szkół medycznych. Holmes czerpał zyski nie tylko z wynajmu pokoi, ale także z licznych oszustw ubezpieczeniowych. Zakładał polisy na życie swoich gości i pracowników, a następnie inscenizował ich śmierć, aby wyłudzić pieniądze od firm ubezpieczeniowych. W 1893 roku, podczas wystawy światowej w Chicago, hotel Holmesa przyciągnął jeszcze więcej gości. Tysiące ludzi z całego świata przybyło do miasta, a Holmes wykorzystał tę okazję do pozyskania nowych ofiar. Liczba zaginionych osób rosła, ale nikt nie podejrzewał, że elegancki hotel na rogu 63 ulicy jest miejscem tak przerażających zbrodni. Jednak w miarę jak liczba ofiar rosła, Holmes zaczął popełniać błędy. Wszystko zaczęło się od planu, który miał zapewnić Holmesowi pokaźną sumę z polisy ubezpieczeniowej. Benjamin Picel, wspólnik Holmesa, miał upozorować swoją śmierć, aby zainkasować ubezpieczenie na życie. Plan wydawał się prosty, ale Holmes miał inne zamiary. W Filadelfii we wrześniu 1894 roku Holmes rzeczywiście zamordował Picela, a jego śmierć zgłosił jako nieszczęśliwy wypadek. Wykorzystując swój urok i fałszywe dokumenty, Holmes przekonał wdowę po Piclu i firmę ubezpieczeniową o autentyczności swojej wersji wydarzeń. Jednak zniknięcie Picla wzbudziło podejrzenia firmy ubezpieczeniowej. Agenci postanowili przyjrzeć się sprawie bliżej. W międzyczasie Holmes przenosił się z miejsca na miejsce, unikając oskarżeń i śladów, które mogłyby go zdradzić. Do śledztwa zostali wynajęci znani ze swojej determinacji detektywi z agencji Pinkertona. Detektyw Frank Geyer, członek agencji Pinkertona, podjął się również misji odnalezienia zaginionych dzieci Picela, które Holmes zabrał ze sobą po zamordowaniu ich ojca. Trop prowadził przez kilka stanów, gdzie Holmes pozostawiał za sobą ślady fałszywych tożsamości i niepokojące zgłoszenia o zaginięciach. Geyer z niesłabnącą determinacją podążał za każdym śladem, badając każdy szczegół, który mógłby naprowadzić go na Holmesa. W końcu śledztwo doprowadziło Geyera do Toronto, gdzie odkrył ciała 2 zaginionych dzieci Picela. To makabryczne odkrycie potwierdziło najgorsze obawy i dostarczyło dowodów na zbrodnicze działania Holmesa. W międzyczasie Holmes, nieświadomy, że jego czas się kończy, kontynuował swoje podróże i oszustwa. Po odkryciu ciał zaginionych dzieci, śledztwo przeciwko Henry'emu Howardowi Holmesowi nabrało tempa i intensywności. Trzecie dziecko, Alice Picel, zostało odnalezione martwe w Indianapolis, gdzie Holmes także zostawił po sobie ślad zniszczenia i śmierci. Te odkrycia wstrząsnęły opinią publiczną i wywołały ogromne zainteresowanie mediów. Holmes został aresztowany. Podczas procesu, który odbył się w październiku 1895 roku, Holmes wykazywał chłodną obojętność i charyzmę, próbując manipulować sądem i opinią publiczną. Jednak dowody były niepodważalne. W toku procesu ujawniono także mroczne sekrety zamku morderstw w Chicago. Gdy policja zaczęła przeszukiwać hotel Henry'ego Howarda Holmesa, natrafiła na labirynt pełen makabrycznych i przerażających odkryć. Budynek, który z zewnątrz wydawał się zwykłym hotelem, krył w sobie mroczne tajemnice, które przeraziły nawet najbardziej doświadczonych śledczych. Wchodząc do środka, policjanci natrafili na skomplikowaną sieć tajnych przejść i ukrytych korytarzy. Budynek był zaprojektowany jak prawdziwy labirynt, pełen ślepych zaułków i drzwi, które prowadziły do dźwiękoszczelnych pomieszczeń.
Te pokoje były często pozbawione okien i wentylacji, co sugerowało, że zostały zaprojektowane z myślą o uwięzieniu i torturowaniu ofiar. W niektórych pomieszczeniach znajdowały się ukryte zsypy, które prowadziły bezpośrednio do piwnicy. To właśnie w piwnicy policja dokonała najbardziej makabrycznego odkrycia. Znajdowały się tam stoły operacyjne, narzędzia chirurgiczne i chemikalia, które Holmes wykorzystywał do przeprowadzania swoich makabrycznych eksperymentów. W krematorium znaleziono ślady spalonej ludzkiej tkanki, a w innych częściach piwnicy odkryto pozostałości ludzkich ciał i kości. Wiele pokoi w hotelu było wyposażonych w pułapki i urządzenia do uśmiercania. Znaleziono tam systemy gazowe, które pozwalały Holmesowi bezszelestnie pozbywać się ofiar oraz mechanizmy, które umożliwiały szybkie i dyskretne usunięcie ciał. Policja odkryła także liczne dokumenty, fałszywe tożsamości i listy potencjalnych ofiar, co świadczyło o szeroko zakrojonej działalności przestępczej Holmesa. Śledczy byli zszokowani skalą i premedytacją zbrodni popełnionych w zamku morderstw. Każdy pokój i korytarz odsłaniał kolejne dowody na brutalne i bezlitosne działania Holmesa. Odkrycia te nie tylko potwierdziły jego winę, ale także ujawniły mroczną naturę jego umysłu, który przekształcił zwykły budynek w fabrykę śmierci. Proces Henry'ego Howarda Holmesa, który odbył się w październiku 1895 roku, był jednym z najbardziej sensacyjnych i szeroko relacjonowanych wydarzeń swoich czasów. Sala sądowa w Filadelfii była wypełniona po brzegi, a widownia składała się z dziennikarzy, ciekawskich obywateli oraz osób związanych z ofiarami Holmesa. Holmes, znany ze swojej charyzmy i umiejętności manipulacji, wydawał się spokojny i pewny siebie, co jeszcze bardziej przyciągało uwagę mediów. Prokuratura przedstawiła szczegółowe dowody na zbrodnie popełnione przez Holmesa, skupiając się głównie na morderstwie Benjamina Pizzela. Kluczowymi świadkami byli detektyw Frank Geyer oraz inni śledczy, którzy odkryli ciała dzieci Pizzela i powiązali je z Holmesem. Przedstawiono również dowody znalezione w zamku morderstw w Chicago, w tym makabryczne narzędzia, dokumenty i pozostałości ciał. Obrona próbowała podważyć wiarygodność świadków i dowodów, ale miała trudności w obliczu przytłaczających faktów i szczegółowych relacji. Holmes, który początkowo próbował reprezentować się sam, zmieniał strategię obrony, starając się zyskać współczucie ławy przysięgłych. Próbował również sugerować, że część zbrodni została sfabrykowana przez władzę, jednak jego argumenty były słabe w obliczu zgromadzonych dowodów. Jednym z najbardziej dramatycznych momentów procesu było odczytanie listów i dokumentów napisanych przez Holmesa, które szczegółowo opisywały jego plany i działania. Te dowody były niepodważalnym świadectwem jego winy i zdemaskowały jego prawdziwe mordercze zamiary. Po kilku tygodniach procesu ława przysięgłych nie miała wątpliwości co do winy Holmesa. Został uznany winnym morderstwa Benjamina Pizzela i skazany na karę śmierci. Podczas ogłaszania wyroku Holmes zachował zimną krew, nie okazując skruchy ani emocji. Henry Howard Holmes został powieszony 7 maja 1896 roku w Filadelfii. Tuż przed śmiercią Holmes powiedział: „Urodziłem się z diabłem we mnie. Nie mogłem nic poradzić na to, że jestem mordercą. Tak samo jak poeta nie może powstrzymać się od tworzenia poezji. Urodziłem się z diabłem stojącym jako mój opiekun przy łóżku. Pozostał ze mną do teraz”. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i komentarza. Bardzo dziękuję. Crime Story Short. Strefa zbrodni. W mroźnym sercu Syberii, gdzie noce są długie, a zaufanie do ludzi to podstawa egzystencji w trudnych warunkach, działał seryjny morderca, który przez lata pozostawał nieznany.
W małym miasteczku Angarsk kobiety zaczęły znikać bez śladu, a te, które odnajdywano, nosiły ślady niewyobrażalnego cierpienia. Nikt z mieszkańców nie podejrzewał, że wśród nich żyje potwór, który pod maską przyjaznego stróża prawa bezkarnie poluje na swoje ofiary. Michał Popkow, znany wśród sąsiadów jako sumienny funkcjonariusz milicji i troskliwy ojciec, prowadził podwójne życie. Stał się jednym z najstraszniejszych koszmarów współczesnej Rosji. Michał Popkow urodził się 7 marca 1964 roku w mieście Angarsk na Syberii, w czasach, gdy Związek Radziecki przechodził przez okres zimnowojennego napięcia, a życie w małych miastach było surowe i trudne. Dorastał w typowym dla tamtych lat środowisku, gdzie dyscyplina i twarde zasady były podstawą wychowania. Jego rodzina, choć nie wyróżniająca się szczególnie, była dość zamożna. Dzieciństwo Popkowa nie wskazywało na to, co miało dopiero nadejść. Był postrzegany jako cichy i posłuszny chłopiec, nie sprawiający większych problemów ani w domu, ani w szkole. Jego rówieśnicy wspominali go jako osobę nieśmiałą i nieco wycofaną, ale nie budzącą większych podejrzeń czy lęków. Miał jednak trudne relacje z ojcem, który był surowy i wymagający. To właśnie w tych relacjach niektórzy doszukiwali się późniejszych oznak problemów emocjonalnych, które mogły przyczynić się do jego przestępczej kariery. W młodości Popkow nie wykazywał szczególnych ambicji ani talentów. Po ukończeniu szkoły średniej podjął pracę w miejscowej fabryce, co było standardowym wyborem dla wielu młodych ludzi z jego środowiska. Jednak jego życie nabrało innego kursu, gdy wstąpił do radzieckiej milicji. Taka praca była w tamtych czasach prestiżowym zajęciem i młody Michał zyskał szacunek w swojej społeczności. To zajęcie dawało mu nie tylko stabilność, ale również pewien rodzaj władzy, której wcześniej nie miał. Milicja była dla niego miejscem, gdzie mógł się wykazać, zdobyć zaufanie i autorytet. To właśnie w tym okresie, w milicji, zaczęły pojawiać się pierwsze oznaki mrocznej strony jego osobowości. Młody Popkow zaczął rozwijać obsesję na punkcie kontrolowania innych, zwłaszcza kobiet. Choć na zewnątrz wydawał się być idealnym mężem i ojcem, jego wewnętrzny świat stawał się coraz bardziej wypaczony. Z biegiem lat te mroczne impulsy miały całkowicie przejąć nad nim kontrolę, prowadząc do serii zbrodni, które na zawsze zmieniły oblicze Angarska i Syberii. Pierwsze oznaki jego mrocznej strony można dostrzec w jego relacjach z kobietami, zwłaszcza sposób, w jaki postrzegał ich rolę w społeczeństwie. Popkow uważał kobiety za niemoralne i łatwe. Ta nienawiść miała swoje korzenie w przekonaniach o tradycyjnych wartościach i dyscyplinie, które były mocno osadzone w sowieckim wychowaniu. Każda kobieta, która nie spełniała jego surowych standardów moralnych, stawała się w jego oczach potencjalną ofiarą. Z czasem Popkow zaczął szukać sposobów, aby dać upust swoim mrocznym pragnieniom. Jego praca w milicji dawała mu doskonałe przykrycie. Mógł bez podejrzeń patrolować ulice, oferując pomoc kobietom, które wracały samotnie do domu nocą. Popkow wykorzystywał zaufanie i mundur, by zwabić kobiety do swojego samochodu, gdzie z czasem stawał się coraz bardziej agresywny i brutalny. Początkowo jego działania mogły wydawać się przypadkowe. Niewielkie napastowania czy agresywne zachowania, które tłumaczył zmęczeniem czy stresem zawodowym. Jednak z czasem te epizody stawały się coraz bardziej wyrachowane i okrutne. Pierwsze morderstwo Michała Popkowa miało miejsce w 1992 roku i było początkiem jego przerażającej kariery seryjnego mordercy. Ofiarą była młoda kobieta, która wracała samotnie do domu późnym wieczorem. Był to czas, kiedy w Angarsku, jak w wielu innych miejscach w Rosji, panował chaos po rozpadzie Związku Radzieckiego. Ludzie byli niespokojni, a przestępczość rosła, co sprawiało, że nocne ulice stawały się coraz bardziej niebezpieczne. Popkow, pełniący nocny dyżur jako funkcjonariusz milicji, patrolował ulice swoim służbowym samochodem.
Zauważył kobietę, która wyglądała na zagubioną i zmarzniętą. Zatrzymał się obok niej i jak przystało na stróża prawa, zaproponował podwiezienie do domu. Kobieta, nie podejrzewając niczego złego, zgodziła się i wsiadła do samochodu. Popkow, który już od pewnego czasu zmagał się z narastającymi mrocznymi pragnieniami, zaczął realizować swój plan. Zamiast odwieźć kobietę do domu, zmienił trasę i skierował się na odludny teren na obrzeżach miasta. Tam, z dala od świadków, zatrzymał samochód. Popkow rzucił się na kobietę, brutalnie ją zgwałcił, a następnie zadźgał nożem. Po dokonaniu zbrodni porzucił ciało w lesie, wierząc, że nikt nigdy nie odkryje jego tajemnicy. Następnego dnia wrócił do pracy i zachowywał się zupełnie normalnie. Jego zimna krew i umiejętność maskowania swoich prawdziwych emocji sprawiły, że nikt w jego otoczeniu nie podejrzewał, że stał się okrutnym mordercą. To pierwsze morderstwo dało Popkowowi nie tylko poczucie ulgi, ale także przekonanie, że jest w stanie uniknąć kary. To był początek serii zbrodni, które miały trwać przez kolejne 2 dekady. Po dokonaniu swojego pierwszego morderstwa Michaił Popkow zaczął systematycznie realizować swoje mroczne pragnienia. Jego modus operandi stał się bardziej wyrafinowany, a on sam coraz bardziej pewny siebie. Każde kolejne morderstwo tylko utwierdzało go w przekonaniu, że może działać bezkarnie. Popkow najczęściej działał w podobny sposób. Patrolował nocą ulice, poszukując samotnych kobiet wracających do domu. Często oferował im podwiezienie swoim służbowym samochodem, co sprawiało, że czuły się bezpiecznie. Następnie napadał na swoje ofiary, gwałcił je i brutalnie mordował. W trakcie późniejszego śledztwa ujawniono, że Popkow nie tylko brutalnie mordował swoje ofiary, ale także dopuszczał się aktów nekrofilii. Jego metody były wyjątkowo okrutne. Poza zadawaniem śmiertelnych ran nożem, Popkow często używał innych narzędzi, takich jak siekiery, młoty czy nawet śrubokręty. Wiele z jego ofiar przed śmiercią doznawało okrutnych tortur, które sprawca zadawał z premedytacją. Czerpał satysfakcję z zadawania bólu i widoku strachu swoich ofiar. Zbrodnie Popkowa nie były łatwe do wyśledzenia. Często zmieniał miejsca zbrodni, co utrudniało śledczym połączenie morderstw w jedną serię. Dodatkowo jako milicjant znał procedury dochodzeniowe i potrafił doskonale zacierać ślady. Jego pozycja w milicji dawała mu dostęp do informacji, które wykorzystywał do unikania podejrzeń przez wiele lat. Z każdym kolejnym morderstwem Popkow stawał się coraz bardziej bezczelny. Zadając ciosy ofiarom, Popkow celowo wybierał najbardziej bolesne i okrutne sposoby, aby torturować swoje ofiary przed zadaniem im ostatecznego ciosu. Często ranił je wielokrotnie, zadając dziesiątki ciosów, które powodowały potworne cierpienia. Niektóre z jego ofiar były także poddawane okaleczeniom, często po śmierci. Popkow potrafił odcinać kończyny i inne części ciała. W niektórych przypadkach jego ofiary były bite tak brutalnie, że ich ciała były praktycznie nie do rozpoznania. Był przekonany o swojej nietykalności i kontynuował swoje zbrodnie przez ponad 2 dekady, zabijając co najmniej 78 kobiet, choć sam później przyznał się do ponad 80 zabójstw. Popkow czerpał perwersyjną przyjemność z zadawania bólu i śmierci, co czyniło go szczególnie niebezpiecznym. Jego sadystyczna natura i brak jakichkolwiek wyrzutów sumienia sprawiały, że przez lata mógł kontynuować swoje zbrodnicze praktyki, unikając podejrzeń i pozostając nieuchwytnym dla wymiaru sprawiedliwości. Dopiero postęp technologiczny, szczególnie w zakresie analizy DNA, pozwolił na powiązanie go z licznymi zbrodniami. Przełom w śledztwie nastąpił w 2012 roku, kiedy rosyjscy śledczy postanowili ponownie przeanalizować nierozwiązane sprawy morderstw kobiet z lat 90. i 2000. Dzięki postępowi w technologii DNA śledczy mogli ponownie zbadać ślady biologiczne zebrane na miejscach zbrodni, które wcześniej nie dały jednoznacznych rezultatów.
Próbki DNA, które udało się uzyskać z miejsc zbrodni, zaczęły wskazywać na jednego sprawcę, co pozwoliło śledczym zawęzić krąg podejrzanych. W końcu kluczowym elementem, który zgubił Popkowa, była analiza DNA wszystkich mężczyzn, którzy mieli dostęp do służbowych samochodów w czasie popełniania morderstw. Śledczy zaczęli porównywać próbki zebrane na miejscach zbrodni z profilami genetycznymi pracowników milicji. Popkow został poproszony o dostarczenie próbki DNA pod pretekstem rutynowego badania, co nie wzbudziło w nim podejrzeń. Kiedy próbka została porównana z dowodami z miejsc zbrodni, okazało się, że jest zgodna z materiałem genetycznym znalezionym na ciałach kilku ofiar. Był to niepodważalny dowód, który bezpośrednio łączył Popkowa z serią brutalnych morderstw. Popkow został aresztowany w 2012 roku. Początkowo zaprzeczał swojej winie, ale w obliczu niepodważalnych dowodów przyznał się do popełnienia licznych zbrodni. Proces Michaiła Popkowa był jednym z najgłośniejszych we współczesnej Rosji. Popkow opisywał swoje zbrodnie z zimną precyzją i brakiem jakichkolwiek wyrzutów sumienia. Jego wyznania były przerażające, a szczegóły, które ujawnił, wywołały szok i niedowierzanie zarówno wśród sędziów, jak i publiczności. W 2015 roku Michaił Popkow został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności za zamordowanie 22 kobiet. Wyrok ten był zgodny z rosyjskim prawem, które nie przewiduje kary śmierci, więc dożywocie było najcięższą możliwą karą. Jednak na tym sprawa się nie zakończyła. W 2018 roku w wyniku dalszego śledztwa i nowych dowodów Popkow został ponownie oskarżony, tym razem o zamordowanie kolejnych 56 kobiet. Proces ten zakończył się w grudniu 2018 roku, kiedy to sąd ponownie skazał go na dożywocie za te dodatkowe zbrodnie, podnosząc oficjalną liczbę jego ofiar do 78. Dziś, w 2024 roku, Popkow odbywa karę w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Ze względu na charakter swoich zbrodni oraz brak skruchy jest izolowany od innych więźniów. Spędzi tam resztę swojego życia. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam do subskrypcji kanału, dawania łapek w górę i komentowania. Bardzo dziękuję. Crime Story Short. Strefa zbrodni. Filadelfia, Stany Zjednoczone. Wyobraźcie sobie klinikę, która ma być azylem dla kobiet z problemami. Miejscem, gdzie mogły szukać pomocy i wsparcia. Zamiast tego drzwi do tej filadelfijskiej kliniki prowadziły prosto do piekła na ziemi. W jej ciemnych korytarzach i brudnych salach operacyjnych kryły się tajemnice tak przerażające, że trudno je pojąć. Dr Kermit Baron Goncel, człowiek, któremu powierzano życie i zdrowie, okazał się być nie tylko lekarzem, ale także bezlitosnym mordercą. Jego klinika stała się miejscem, gdzie śmierć była codziennością, a brutalne praktyki były na porządku dziennym. To, co odkryły władze w 2010 roku, wstrząsnęło całą Ameryką, ujawniając przerażającą prawdę o człowieku, który zyskał miano największego seryjnego mordercy w historii Stanów Zjednoczonych. Kermit Baron Goncel urodził się 9 lutego 1941 roku w Filadelfii, w stanie Pensylwania, w rodzinie afroamerykańskiej klasy średniej. Jego ojciec, który pracował jako portier, i matka, która była nauczycielką, starali się zapewnić mu stabilne i wspierające środowisko domowe. Młody Kermit wyróżniał się w szkole. Był uzdolniony intelektualnie i miał ambicje, które wykraczały poza to, co tradycyjnie było dostępne dla Afroamerykanów w tamtych czasach. Goncel od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie medycyną. Studiował na Thomas Jefferson University, gdzie zdobył dyplom lekarza. Już wtedy jego koledzy zauważyli, że miał skomplikowaną osobowość pełną sprzeczności.
Z jednej strony był błyskotliwy i miał wizję poprawy jakości opieki zdrowotnej w biedniejszych społecznościach, z drugiej jego ambicje często przekraczały etyczne granice. W latach 60. i 70. Gonsel zaangażował się w ruchy społeczne na rzecz praw obywatelskich i stał się zwolennikiem dostępu do aborcji, która była wtedy jeszcze nielegalna w wielu stanach. Był też pionierem w stosowaniu pewnych nowatorskich metod, w tym aborcji indukowanej za pomocą leków, co w tamtych czasach było kontrowersyjne. W ciągu następnych lat Gonsel kontynuował swoją praktykę, ale zaczynał działać coraz bardziej na obrzeżach medycyny. Otworzył Women's Medical Society, klinikę aborcyjną, która stała się centrum jego działalności. Początki kliniki Gonsela sięgają lat 70. XX wieku, kiedy to Gonsel postanowił założyć placówkę w zachodniej Filadelfii. Początkowo klinika miała służyć lokalnej społeczności afroamerykańskiej, zapewniając szeroki zakres usług medycznych, w tym tanie aborcje. Działalność kliniki wpisywała się w ówczesny klimat społeczny, gdzie dostęp do opieki zdrowotnej dla mniej uprzywilejowanych grup był ograniczony, a temat aborcji budził ogromne kontrowersje. Gonsel, który od początku swojej kariery był zwolennikiem szerokiego dostępu do aborcji, uważał, że jego klinika spełnia ważną funkcję społeczną. Zależało mu na tym, by oferować usługi dla kobiet, które nie mogły sobie pozwolić na drogie zabiegi w innych placówkach. Jego misją było dostarczenie opieki, której te kobiety potrzebowały, ale wkrótce klinika zaczęła funkcjonować w sposób daleki od standardów medycznych. Klinika zyskała złą reputację już na początku swojej działalności. Pomimo tego, że w pierwszych latach funkcjonowania Gonsel zdobył pewne uznanie w społeczności za pomoc, jaką oferował, warunki panujące w klinice były dalekie od norm higieny i bezpieczeństwa. Brakowało podstawowego wyposażenia medycznego, a same zabiegi często były przeprowadzane w sposób nieprofesjonalny i niebezpieczny dla pacjentek. Gonsel prowadził swoją działalność z minimalnym nadzorem ze strony władz. Przez wiele lat udawało mu się unikać kontroli, co było wynikiem zarówno jego zdolności do manipulowania systemem, jak i ogólnego braku regulacji dotyczących klinik aborcyjnych w tamtym okresie. W wyniku tego jego praktyki stawały się coraz bardziej ekstremalne. Z czasem Women's Medical Society zaczęła być znana nie tylko z tanich usług, ale także z przerażających warunków, w jakich te usługi były świadczone. Pacjentki były narażone na poważne ryzyko zdrowotne, a niektóre z nich doświadczały poważnych komplikacji. W klinice brakowało sterylnego sprzętu, a zabiegi często kończyły się tragicznie. Pomimo coraz gorszej reputacji, klinika Gonsela kontynuowała działalność przez wiele lat, głównie dzięki temu, że biedne kobiety, które nie miały innego wyboru, nadal tam przychodziły. Ostatecznie te początkowe lata kliniki stały się fundamentem dla późniejszych, znacznie bardziej makabrycznych wydarzeń, które wstrząsnęły opinią publiczną i doprowadziły do oskarżenia Gonsela o liczne zbrodnie. W tym czasie Gonsel prowadził eksperymenty z metodą tzw. supercoila, czyli aborcji przeprowadzanej za pomocą zwojów nici nylonowych, która miała być bardziej naturalnym sposobem wywoływania poronień. Metoda supercoila była eksperymentalną i bardzo kontrowersyjną techniką aborcyjną. Technika ta polegała na wprowadzaniu do macicy kobiety zwojów nylonowego materiału, które miały wywołać poronienie. Supercoil był zaprojektowany jako alternatywna metoda aborcji, która miała rzekomo być prostsza i mniej inwazyjna niż inne dostępne w tamtym czasie metody. Zwoje nylonowe były podgrzewane przed umieszczeniem w macicy, co miało powodować skurcze i w teorii prowadzić do poronienia płodu. Jednakże ta metoda była niezwykle niebezpieczna i nieprzewidywalna. W rzeczywistości często prowadziła do poważnych komplikacji zdrowotnych, w tym infekcji krwotoków, a nawet śmierci pacjentek. Procedury aborcyjne przeprowadzane przez Gonsela były równie przerażające jak warunki, w jakich je przeprowadzał. Specjalizował się w późnych aborcjach, które były często przeprowadzane po 24 tygodniu, co w wielu stanach było już nielegalne.
Te zabiegi były wykonywane bez należytej opieki medycznej, a środki znieczulające były podawane bez żadnych wytycznych czy nadzoru. W wielu przypadkach, zamiast przerwać ciążę wcześniej, Gonsel doprowadzał do porodu, a następnie brutalnie przerywał życie noworodków, przecinając im kręgosłupy za pomocą nożyczek. Tę metodę nazywał eufemistycznie przycinaniem. W klinice Gonsela panowały warunki, które bardziej przypominały sceny z horroru niż miejsce, gdzie miały być świadczone usługi medyczne. Wnętrza były zaniedbane, a brak podstawowej higieny był widoczny na każdym kroku. Kiedy w 2010 roku klinika została przeszukana przez FBI i inne agencje, skala zaniedbań i brutalności, jakie miały tam miejsce, wstrząsnęła całą Ameryką. To, co odkryli śledczy, było daleko poza granicami jakiejkolwiek wyobraźni. Śledztwo w sprawie kliniki Gonsela rozpoczęło się przypadkiem, gdy policja i inne agencje federalne prowadziły dochodzenie w sprawie nielegalnego obrotu lekami na receptę. W 2010 roku klinika zwróciła uwagę władz ze względu na podejrzenia dotyczące przepisania dużej liczby recept na silne środki przeciwbólowe i uspokajające, takie jak oksykodon. W Filadelfii, jak i w całych Stanach Zjednoczonych trwała wtedy walka z epidemią uzależnienia od opioidów, więc podejrzenia związane z działalnością kliniki były traktowane bardzo poważnie. Agenci federalni z DEA oraz agenci Federalnego Biura Śledczego weszli do kliniki z zamiarem przeprowadzenia rutynowej inspekcji związanej z obrotem lekami na receptę. To, co odkryli na miejscu, było tak szokujące, że natychmiast przekształcono dochodzenie w szeroko zakrojone śledztwo kryminalne. Podczas przeszukania kliniki agenci znaleźli nie tylko dowody na nielegalny handel lekami, ale także natrafili na przerażające warunki, w jakich były przeprowadzane zabiegi medyczne. Najbardziej wstrząsające było jednak odkrycie dowodów sugerujących, że w klinice mogło dochodzić do morderstw noworodków, które urodziły się żywe podczas aborcji przeprowadzanej w późnych etapach ciąży. Znaleziska te doprowadziły do natychmiastowego zainteresowania się sprawą przez lokalne władze, w tym policję i prokuraturę. Wszczęto formalne dochodzenie, które skupiło się nie tylko na handlu lekami, ale także na praktykach aborcyjnych stosowanych przez Gonsela. Przesłuchano personel kliniki oraz byłe pacjentki, co tylko potwierdziło rozmiar nadużyć, jakich dopuścił się Gonsel. Śledczy, którzy weszli do kliniki, odkryli przerażające warunki. Pomieszczenia, w których przeprowadzano zabiegi, były pokryte brudem i krwią pacjentek. Narzędzia chirurgiczne były przestarzałe i często wielokrotnie używane bez odpowiedniej sterylizacji. Sprzęt medyczny był stary, zardzewiały i często nie działał prawidłowo. W różnych miejscach kliniki, w tym w zamrażarkach przeznaczonych do przechowywania żywności, znajdowano szczątki płodów. Niektóre z nich były przechowywane w plastikowych pojemnikach, kartonach i workach. Niektóre szczątki były zamrożone, podczas gdy inne były pozostawione w pojemnikach z formaldehydem, co miało zapobiec ich rozkładowi. Najbardziej szokującym odkryciem były dowody na to, że Gonsel przeprowadzał aborcje w późnym etapie ciąży, podczas których dzieci rodziły się żywe, a następnie były zabijane. Śledczy znaleźli dowody na setki takich przypadków, a zeznania pracowników kliniki potwierdziły te praktyki. Śledczy odkryli również, że w klinice nielegalnie przepisywano i podawano pacjentkom silne środki uspokajające i znieczulające bez odpowiedniego nadzoru. Lekarstwa te były podawane przez nieprzeszkolony personel, co prowadziło do licznych przypadków przedawkowania. Większość osób pracujących w klinice nie miała wykształcenia medycznego. Zadania, które powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarki, były powierzane recepcjonistkom, nastoletnim asystentom i innym osobom bez przeszkolenia. Pacjentki, które przeszły zabiegi w klinice, były często pozostawiane bez nadzoru lub odpowiedniej opieki pooperacyjnej. Wszystkie te odkrycia doprowadziły do natychmiastowego zamknięcia kliniki i aresztowania Kermita Gonsela oraz kilku członków jego personelu.
Proces Gonsela rozpoczął się w marcu 2013 roku w Filadelfii i przyciągnął ogromne zainteresowanie mediów oraz opinii publicznej. Gonsel został oskarżony o liczne przestępstwa, w tym o morderstwo pierwszego stopnia w przypadku 3 noworodków, które urodziły się żywe, ale zostały zamordowane poprzez przecięcie kręgosłupa nożyczkami. Prokuratura przedstawiła szczegółowe dowody, w tym zeznania byłych pracowników kliniki, którzy opisywali brutalne metody stosowane przez Gonsela. Obrona Gonsela starała się przekonać ławę przysięgłych, że nie ma żadnych dowodów na to, że dzieci rodziły się żywe. Twierdziła także, że Gonsel działał zgodnie z prawem, przeprowadzając legalne aborcje. Jednak dowody przedstawione przez prokuraturę, w tym dokumentacja medyczna, zdjęcia oraz zeznania świadków, były przytłaczające. Po kilku dniach obrad ława przysięgłych uznała Gonsela winnym wszystkich zarzutów dotyczących morderstwa pierwszego stopnia w przypadku 3 noworodków oraz morderstwa drugiego stopnia w przypadku jednej z pacjentek. Gonsel, który nie wyraził żadnej skruchy podczas procesu, został skazany na dożywotnie więzienie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Proces doktora Gonsela zakończył się bezapelacyjnie, a jego działalność została powszechnie potępiona, stając się symbolem skrajnych nadużyć i braku nadzoru nad praktykami medycznymi w Stanach Zjednoczonych. Dokładna liczba ofiar doktora Gonsela jest trudna do ustalenia, ponieważ klinika przez lata funkcjonowała bez odpowiedniego nadzoru, a dokumentacja medyczna była często niepełna lub sfałszowana. Szacuje się, że liczba jego ofiar może wynosić setki. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i napisania komentarza. Za wszystkie bardzo dziękuję.